Nie wiem, jak to się stało, ale mamy 2022 rok, więc witam Was bardzo serdecznie w tym nowym sezonie, który rozpoczniemy dość mało oryginalnie, bo od postanowień noworocznych. No ale jak to zwykle bywa? Ile one trwają? 3 miesiące? 4? A później wszystko niestety wraca do normy. Pomyślałem sobie, jak tego uniknąć? Bo też co roku próbuję od stycznia gdzieś przenosić góry, brać się za siebie i tak dalej. Pomyślałem sobie, że zrobię inaczej, że tym razem zacznę już w okresie świątecznym, żeby nie patrzeć tylko na te cyferki na wadze, które wskakują non-stop do góry. Trafiłem na prawdziwego atletę. Takiego, dla którego sport to nie tylko odskocznie od codzienności, czy wyświetlane słowo pasja, to całe jego życie. Nie ma znaczenia, czy jest -5 na dworze, czy to jest grudzień, styczeń, czy może środek lata. To całe jego życie. Absolutnie inspirujący czas, bardzo ciekawe rozmowy, profesjonalne podejście i owocem tego wszystkiego jest podcast, który mam dla Was, który myślę, że trochę ułatwi ten pierwszy krok w roku, który ma sprawić, że ten rok będzie lepszy. Ja obiecałem Krzyśkowi, bo tak ma na imię, że nie zmarnuję tego, co razem zrobiliśmy i że pociągnę dalej te dobre nawyki, bo wiecie, wszystko sprowadza się do dobrych nawyków. Zapraszam Was serdecznie na pierwszy podcast ze sportem w tle, ale nie tylko. Myślę, że bardzo Wam się spodoba. Mi się mega podoba. I mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas wszystkich dużo lepszy niż poprzedni, bo poprzedniego mam serdecznie dosyć. Pozdrawiam i zapraszam. Cztery, 3, 2, 1, jesteśmy. No dzisiaj jestem w prawdziwej kuźni charakterów. Ze mną Krzysztof Sienkiewicz. Siema Krzysztof. Wymyśliłem sobie to spotkanie, bo chciałem zainspirować trochę ludzi starszych i młodszych do aktywności fizycznej. Szczególnie, że mamy początek roku, czyli ten okres postanowień, które gdzieś tam cholera niestety zazwyczaj są średnio trwałe. Ale u Ciebie jest inaczej. U Ciebie nie ma tych sezonowych wahań sportowych, które są u przeciętnego człowieka. Pewnie o czymś zapomnę i nie wymienię, ale bo tak, jesteś i nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem, ratownikiem, czynnym zawodnikiem sceny CrossFit w Polsce. O czymś pewnie zapomniałem jeszcze. Nie, no to chyba wszystko. Powiedz mi, przez jakie dyscypliny sportu przyszło Ci tak z biegiem lat przechodzić? Jak to się zaczęło w ogóle u Ciebie? To znaczy, wiadomo, jak każdy chłopak na początku, gdzieś tam w młodych latach szkoły podstawowej, wiadomo, piłka nożna, najbardziej popularna dyscyplina sportu. Natomiast później przyszły studia wychowania fizycznego, no i tam poznałem bardzo wiele fajnych dyscyplin sportu, które pomogły mi podnieść tą sprawność i które tak naprawdę przygotowały mnie do tego, co robię teraz. Myślę tutaj głównie o lekkiej atletyce, o gimnastyce. Teoria sportu, która pozwoliła mi nabrać wiedzy na temat kształtowania swojego ciała, czyli kulturystyka, czy też sporty siłowe. Zresztą siłownia też towarzyszyła mi od młodości, bo gdzieś tam amatorsko w jakichś tam piwnicach przychodziło trenować. Znaczy mi się wtedy wydawało, że ja trenuję. Ale każdy ruch, wiadomo, jest lepszy niż siedzenie w domu. No i później po studiach trochę grałem w siatkę, trochę grałem w kosza. Generalnie nie skupiałem się na jednej dyscyplinie sportowej. Starałem się zawsze wszechstronnie jakoś podejść do swojego ciała. A w ogóle, bo właśnie u Ciebie widać, że to nie jest tak jak zazwyczaj u ludzi fragment życia, czy to rekreacja, czy nawet i pasja, ale to jest taka filozofia, spojrzenie na życie, taki trzon, fundament. Zastanawiam się jakby kto to zaszczepił, bo tak jak ja pamiętam nauczycieli wychowania fizycznego, to raz, że kiedyś ten zawód traktowało się trochę z przymrużeniem oka, że tam nie mieli gdzie go dać, to dajcie go na WF-istę, że brakowało takich WF-istów pasjonatów.
w moich oczach właśnie pojawiło się takie pokolenie młode gości, którzy chcieli przekazać i te lekcje zupełnie inaczej wyglądały. Tak jak w liceum miałem pierwszego nauczyciela, który tam rzucił piłką, dobra, tam grajcie, a drugi, który młodszy, który właśnie przyszedł, który miał pojęcie i faktycznie chciał, zupełnie inaczej te lekcje wyglądały. Ja właśnie zastanawiam się, no bo ktoś gdzieś to ziarenko musiał zaszczepić, zanim się pojawiły studia, jakieś za dzieciaka pewnie. Czy był ktoś taki? To znaczy na pewno tutaj mój tata, który no, zawsze starał się we mnie taki właśnie zaszczepić sportowy charakter. Przyznam szczerze, że na początku nie chciałem ograniczać się do jakiegoś tam jednego takiego tylko sportu. Lubiłem zawsze i mówię, i piłka nożna. Piłka nożna była o tyle dostępna, że wiadomo, było dużo tych klubów sportowych, do których można było, no, w których można było grać. Natomiast bardzo dużą aktywność też podejmowałem z kolegami gdzieś tam na tak zwanym podwórku, czy to bieganie, czy to siatkówka, czy to kometka jakaś, także zawsze ten ruch był dla mnie ważny, ale mówię, głównie to tutaj myślę, że mój tata, rodzice, którzy no nawet na początku to było tak, że właściwie oni mnie tak pchali w ten sport, a później ja już tak sam nie mogłem bez tego żyć. Czego ja się nie nauczę, tego Jan nie będzie umiał, jak to mówią. No dzisiaj ty zaszczepiasz młodszemu pokoleniu, dajesz tego bakcyla i to, co mnie bardzo ciekawi, bo to jest szalenie inspirujące, jakie to jest uczucie, kiedy twój podopieczny zdobywa mistrza Polski w pływaniu? No powiem szczerze, że bardzo fajne uczucie. No naprawdę przeżywam to, jakby to był, nie wiem, no mój syn i naprawdę bardzo mnie to cieszy, że to jest młody chłopak, 16 lat, tak, Kacper Płoszka, z którym no przyszło mi, miałem szczęście to, że trafiłem na niego. No i od początku Kacper już tak wykazywał takie zdolności w kierunku właśnie pływania, ale żeby dojść do takiego etapu, to naprawdę jest, to nie tylko talent. Naprawdę Kacper ma talent do ciężkiej pracy. On lubi pracować, lubi się męczyć, co dzisiejszemu pokoleniu troszeczkę przychodzi z trudnością i no, na pewno to, żeby osiągnąć taki wynik, jak osiągnął Kacper, no na pewno dużo pracy i myślę, że jeszcze dużo pracy przed nim. To tak jak się mówi czasem, że dzieci nie słuchają swoich rodziców w sensie rad, ale idą za przykładem i bardziej obserwują. Też mi się wydaje, że trener, który tylko teoretycznie prowadzi zawodnika, będzie gorszym trenerem niż ten, który też sam jest czynny i właśnie oprócz tego, że trenujesz, też jesteś zawodnikiem crossfitu. Amatorskim, tak. No to jest oczywiście skromność tego pokolenia. No crossfit w Polsce gdzieś tam jakoś dekady temu chyba tak zagościł. Tak, około 10 lat temu. Na stałe i też jakbyś miałeś możliwość obserwować, jak to się rozwija i w ogóle dlaczego crossfit na dłuższą metę? Dlaczego crossfit? Crossfit to jest taki kompromis pomiędzy siłą a wytrzymałością. Dlatego, że w crossficie nie możesz być najsilniejszy, nie możesz być najszybszy i nie możesz być najbardziej wytrzymały jednocześnie. A ta dyscyplina sportu skupia wszystkie inne dyscypliny, czyli od podnoszenia ciężarów, poprzez gimnastykę, poprzez bieganie, pływanie. Także to było coś, czego ja szukałem całe życie. Dlatego, że mówię, zawsze siłownia gdzieś tam towarzyszyła w moim życiu i inne dyscypliny sportowe. Natomiast tutaj odnalazłem tą wszechstronność kształtowania swojego ciała właśnie w taki sposób.
I dlatego właśnie CrossFit. I pewnie też chyba nie dałoby się wcześniej jakby skupić się na tym sporcie, nie mając przygotowania z poprzednich dyscyplin, bo to faktycznie wymaga, no jak się patrzy na zawody, to są herosi, nadludzie, którzy... Słyszałem taką, nie wiem jaka jest twoja opinia, bo słyszałem takie zdanie, że właśnie CrossFit może być poniekąd niebezpieczny, dlatego że tam nie ma limitu, że no wiadomo, hard ducha się liczy i trzeba zadanie wykonać albo jak najszybciej, albo największą ilość powtórzeń. I nie wiem, czy to może być powód, dlaczego ten CrossFit nie wszedł tak bardzo do mainstreamu jak kulturystyka, która też może być niebezpieczna, źle wykonywana. Czy to jest grupa zapaleńców, czy to się rozwija przez te 10 lat? Czy to może być taka dyscyplina ze sponsorami, z dużymi zawodami? Jak najbardziej. Już od jakichś właśnie 10 lat, tak jak powiedziałeś, jest grupa sponsorów, którzy rzeczywiście dają duże pieniądze, oczywiście dla tych najlepszych, czy nagrody, czy na organizację chociażby Mistrzostw Świata, które odbywają się raz w roku w Stanach. W tej chwili CrossFit jest na tyle popularny, że w każdym praktycznie, na każdej siłowni już gdzieś tam jakieś strefy do CrossFitu są. Jak to było wcześniej? Wcześniej to było tak, że wszyscy ci, którzy zaczynali, lecieli na takiego wariata. Wszystkie workouty i treningi, które wykonywali zawodowcy, próbowali też wykonywać amatorzy. Nie do końca umiejąc wykonać prawidłowo czy to zarzut, czy to nawet podciągnięcie, ale szarpali się z ciężarami, doznawali kontuzji. No i przez to ten CrossFit ma taką opinię, że jest bardzo kontuzogenny, że bardzo dużo jest kontuzji. Ja uważam, że tak jak powiedziałeś wcześniej, że jeżeli jest ciało przygotowane do tego, jest przede wszystkim technika opanowana, prawidłowa. Oczywiście zawsze coś się może zdarzyć, zawsze jakaś tam kontuzja może wejść, natomiast uważam, że trzeba, tak jak do wszystkiego, podchodzić z rozsądkiem, patrzeć na swoje ciało, na swoje możliwości, dostosować te treningi, które są publikowane praktycznie codziennie w internecie. Można je dostosować do siebie. I jeżeli ktoś ma problem z podniesieniem, 60 czy 70 kg nad głowę, no to robi to z 20-kilogramową sztangą tylko. Niekoniecznie trzeba wykonywać wszystko to, co wykonują zawodowcy na takim samym poziomie. Poruszyłeś to, co jest w mojej głowie od jakiegoś czasu, że a propos tego ciężaru, tej wagi, którą jesteśmy w stanie dźwignąć, podnieść nad głowę, bo czasem rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że nie chcę podnoszenia ciężarów, bo boję się o kręgosłup, tam stawy, ścięgna, nie chcę sobie zrobić kuku. I zastanawiam się z tej perspektywy teorii sportu, patrząc na to, jak jesteśmy zbudowani, to tak naprawdę jakie są możliwości ludzkiego ciała, jeśli chodzi o właśnie tą zabawę z ciężarami? No na pewno ten progres może się utrzymywać na pewno przez dłuższy czas. No ja mam 45 lat i czuję, że cały czas jestem na tyle w formie, że dźwigam ciężary, czy też robię ćwiczenia, wykonuję ćwiczenia, z którymi na pewno większość ludzi młodszych dużo ma problemy. Natomiast ja bardzo rzadko robię tak zwane maksy. Rzadko, nawet bym powiedział, że chyba w ogóle nigdy nie robię takich powtórzeń. Zawsze tą strefę bezpieczeństwa zawsze sobie przyjmuję. No i dlatego nie mam jakichś tam poważnych kontuzji. Oczywiście po dobrym treningu, jak wejdzie, wiadomo, gdzieś tam zawsze coś boli. No ale ja uważam, że ból to jest taka, niestety towarzyszący nam bez przerwy
stan, który mówi, że jak boli, to się żyje. Tak, to coś się wydarzyło. I jeszcze chciałem wrócić do samej dyscypliny, bo tak jak właśnie mówimy o możliwościach, że się nie robi maksów, że w zasadzie na zawodach no to jest gdzieś ta intensywność zdwojona, czy tam nawet bardziej. Zastanawia mnie specyfika zawodów. Czy jeżeli widzisz workout, gdzie jest część ćwiczeń, które powiedzmy nie podejdą, już wiesz, że ci nie podejdą, ale w tym czuję się dobrze, w tym gorzej, czy może się wydarzyć, że w rozciągłości gdzieś tam tego całego workoutu jesteś w tyle, a na końcu jesteś w stanie tak nadrobić, żeby i tak koniec końców wygrać na przykład? Jak najbardziej. Zdarzało się tak. Zdarzało się. Nawet w lipcu były takie zawody w Świeciu, gdzie pierwszy workout był typowym workoutem wytrzymałościowym. No ja nigdy nie lubiłem biegania, a tam było właśnie bieganie, był i rower, była skakanka. No i wydawało mi się, że no już nie ma szans, żeby no, ten workout wykonać tak jak inni. Byłem bodajże 8 czy 9 po pierwszym workoucie, ale później stopniowo nadrabiałem ten dystans do tych najlepszych. No i udało mi się finalnie zająć 3. miejsce. Także z 8 na 3 myślę, że dlatego tutaj jest taka właśnie szansa zawsze w tych zawodach na nadrobienie dystansu. Tak jak powiedziałem wcześniej, CrossFit to jest kompromis. Nie da się być i wytrzymałym tak jak biegają, nie wiem, na 10 km na przykład, czy maratończycy, i nie da się być jednocześnie najsilniejszym. Musi być ten kompromis i wtedy w przekroju zawodów całych no, okazuje się, kto jest najsprawniejszym, dlatego że zawody CrossFit mają wyłonić przede wszystkim najsprawniejszego. Takie są założenia CrossFitu, żeby kształtować swoją sprawność przez praktycznie, można powiedzieć, no, całe życie. A czy tutaj też wchodzi element no, takiej subiektywnej oceny i trochę szczęścia, bo oprócz tego, że jest ten stoper, no to jest też ten sędzia, który on sam gdzieś tam musi ocenić, czy to powtórzenie było prawidłowo, czy tam broda nad drążkiem, czy tak, czy nie. Czy też zdarzyły się takie frustracje, bym powiedział, gdzie ewidentnie ktoś był albo nadgorliwy, albo no krótko mówiąc słabo sędziował i na przykład straciłeś x powtórzeń przez to i czas. No zdarzało się rzeczywiście, chociaż zdarzało się też w drugą stronę, powiem szczerze, że na przykład widziałem później na filmie, bo wiadomo, że jak wykonujesz dany workout, to już nie myślisz, jest automatyka ruchów. I widziałem na filmach, że robiłem błędy, a sędzia mi to zaliczał. Oczywiście zdarzało się na jednych zawodach, było tak, że rzeczywiście dostałem takiego sędziego, który tak skrupulatnie no, podchodził do swojego zawodu, że rzeczywiście no, frustracja mnie wtedy ogarnęła, ale jest taka zasada niepisana na zawodach, że zawodnik nie dyskutuje z sędzią. I szanujemy się nawzajem. CrossFit to jest też taka społeczność. My bardzo podchodzimy do siebie tak z wielką taką sympatią i tutaj jeden zawodnik drugiemu stara się pomóc. Nie ma takiej rywalizacji, żeby mu się podwinęła noga albo żeby jakoś tam przeszkodzić zawodnikowi drugiemu. Wręcz odwrotnie. Pomagamy sobie nawzajem, jeżeli ktoś nie jest w stanie jakiegoś tam ciężaru podnieść, podpowiadamy, jeśli chodzi o na przykład jakąś tam technikę, żeby podpowiedzieć. Także no, CrossFit to nie jest tylko takie trenowanie i zażynanie się, ale również to jest takie community, jak to mówią w Ameryce, społeczność, takie wspieranie się jeden drugiego. Czyli tutaj nie ma takiego motywu ego, tak jak w kulturystyce i tego maratonu, nie wiem, no, towaru, gdzie, czy to też już wchodzi? Towar? Myślę, że tak. Ja zawsze byłem przeciwnikiem brania jakichś, nie wiem, takich niedozwolonych środków, ale
z tego co wiem i rozmawiałem z kilkoma zawodnikami i oni mówią, że no niestety na tych większych siłowniach czy też tak zwanych boksach crossfitowych, no to już towar wchodzi i ci zawodnicy gdzieś tam z topu, no podejrzewam, bo nie chcę nikogo tam oskarżać, ale podejrzewam, że no, muszą coś przyjmować, bo nie jest możliwe, żeby i tak wyglądać, i brać takie ciężary, i jeszcze mieć taką wytrzymałość jak oni. To tutaj chciałem się odnieść do właśnie tego przyjmowania, w sensie no, taki wysiłek, wszyscy będą widzieć tutaj naszą parę z ust, jest na minusie, jest rano, jesteśmy przed pracą i robisz to non-stop. Ciało jest wystawione na wysiłek non-stop. No trzeba się jakoś suplementować. Nie, jakby w dzisiejszej żywności gdzieś tam nie jesteśmy w stanie tego uzupełnić. X mitów krąży po internecie z właścicieli siłowni, kulturystów sponsorowanych, czy brać to, tamto, BCA działa, nie działa, warto, nie warto. Czy ta mityczna, kultowa kreatyna, którą ja jakby od czasu do czasu przyjmuję i czuję po niej efekty, czy tego należy się bać, czy można śmiało, bo jesteś wykształconym sportowcem, który przeszedł lata już doświadczeń na samym sobie. Czy te suplementy faktycznie robią robotę? To znaczy, rzeczywiście przy takim trybie, jaki ja prowadzę, no, suplementowanie się jest, myślę, że nieodzowne. Kreatyna rzeczywiście na mnie też działa, natomiast nie jest to środek taki cudowny, który jak tylko się będzie brało, to od razu mięśnie urosną, tak jak to opowiadają w różnych reklamach. Ja bardziej traktuję kreatynę okołotreningowo jako uzupełnienie diety, jako regeneracja. Natomiast co do innych, no w tej chwili też w czasie treningu jakaś cytrulina, beta-alanina, od czasu do czasu jakieś rzeczywiście aminokwasy. Natomiast staram się przede wszystkim dobrze odżywiać. Nie jem śmieci, nie jem słodyczy, ograniczam do maksimum fast foody. Staram się dbać o siebie właśnie też w ten sposób, nie tylko przez ćwiczenia, ale również i przez dobre odżywianie się produktami, najlepiej gdzieś tam pochodzenia jakiegoś takiego z prywatnych źródeł gdzieś, no bo to wiadomo, że w sklepie różne są środki dodawane czy do mięsa, czy do innych produktów, dlatego staram się tego wystrzegać i staram się jak najbardziej jeść naturalnie. Ja właśnie zastanawiam się, jak zachęcić, bo nie ukrywam, że ten odcinek to jest trochę misja, żeby gdzieś tam popchnąć ludzi, którzy by chcieli, ale jakoś no, mają te blokady. No powiedziałeś już dzisiaj, masz 45 lat, wyglądasz świetnie, czas się dla ciebie zatrzymał. Jesteś 1000 razy sprawniejszy ode mnie, który jest 10 lat młodszy. Widać, że warto, że po prostu warto. I zastanawiam się, jak zachęcić ludzi właśnie, żeby wstali rano, żeby nie zjedli tego śmiecia, tego słodycza, żeby ograniczyli alkohol, żeby ich zachęcić, zanim zachęci ich lekarz, krótko mówiąc. No właśnie, to jest właśnie duży problem. Ja uważam, że każdy człowiek powinien w sobie znaleźć motywację. Jeżeli spojrzymy na swój brzuch i ten brzuch już odstaje, ja tu mówię o facetach głównie, no to już jest oznaka, że coś jest nie tak. Ja rozumiem, że każdy może mieć dużo pracy, ale tak jak powiedziałeś, jest praca, rodzina, ale trzeba o siebie zadbać. Można znaleźć tą godzinę czy 2 godziny w tygodniu nawet na to, żeby się poruszać, bo uważam, że bardzo dużo czasu spędzamy przy telefonach, przy komputerach, przy telewizji i na ogół ten nasz bezruch wynika z lenistwa, a nie z braku czasu tak naprawdę. Trudno jest tak
kogoś zmotywować, jeżeli ktoś nie czuje potrzeby, żeby się poruszać. Każdy powinien, ja uważam, że każdy powinien znaleźć w sobie tą motywację, zrobić coś dla siebie, dla swojego zdrowia, ale to nie jest tylko tak dla siebie stricte, dlatego że uważam, że jeżeli, ja tutaj mówimy o mężczyznach, tak, ale no, zdrowy mężczyzna, no to jest taka podpora rodziny, uważam. I myślę, że i dzieci wtedy z ojca takiego mogą czerpać też wzór, że o, mój tata to się rusza, chodzi na siłownię, czy też chodzi na basen, czy jeździ na rowerze. Ja nigdy nie mówię, że ma być to crossfit. Absolutnie. Każda forma ruchu, nawet szybkie spacery, czy też, no nie wiem, jakiś właśnie rower, są lepsze niż siedzenie na kanapie, przy komputerze, czy też telewizorze. Dobra, Krzychu, bo zamarzniemy, pora robić rozgrzewkę, więc tak tytułem końca chciałem zapytać, bo podopieczni odnoszą sukcesy i spektakularnie to idzie i się rozpędza. Czy jest jeszcze jakieś takie marzenie sportowe, które gdzieś jest w głowie, jakaś duża impreza, coś, co jeszcze chciałbyś zrobić? Znaczy, chciałbym wziąć udział w zawodach jakichś międzynarodowych. Myślę, że zobaczymy. No, w przyszłym roku, w tym czasie pandemicznym, nie wiadomo jak to będzie. Natomiast no, takie marzenie rzeczywiście wziąć udział w zawodach takich międzynarodowych, sprawdzić się na arenie europejskiej. No bo wiadomo, światowej to tam nie ma szans żadnych, żeby nawet wystąpić, dlatego że praktycznie do każdych zawodów są jakieś kwalifikacje i na pewno byłoby trudno. Natomiast tutaj na arenie europejskiej, jeżeli Bóg da i będzie zdrowie, to chciałbym właśnie sobie spróbować wystartować. Ja ze swojej strony chciałem Ci podziękować za wyrobienie na nowo, bo gdzieś tam wiadomo, że zwykły człowiek, który nie żyje ze sportu, nie żyje sportem, gdzieś tam ma te zawahania, ale za ponowne wyrobienie takich fajnych nawyków, dyscypliny porannego wstawania i bez względu na temperaturę, która tutaj nam towarzyszy, żeby dalej jakby kontynuować, bo to jest zupełnie inny dzień, jak się go dobrze zacznie. Jasne. Dzięki wielkie. Dzięki również. Dzięki serdeczne, że oglądaliście do końca. A nie mówiłem, że dzikus? No ale takich influencerów nam trzeba. Także zapraszam do subskrybowania. Tu znajdziecie gdzieś sobie te tam dzwoneczki do klikania i inne takie. Zapraszam też na Instagrama, zajrzyjcie na Facebooka. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. I bardzo dziękuję tym 30 paru subskrybentom. Jesteście warci więcej niż te wszystkie miliony, do których też dojdziemy. Także kwestia czasu. Pozdrawiam i życzę Wam cudownego roku i trwajcie w postanowieniach. Ja postaram się dawać dobry przykład. Na razie.